Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj poranku. Czy Złoty Krzyż da hossę na GPW w 2023? Szanse i zagrożenia dla giełdy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform. Xstation 5 i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy Złoty Krzyż da hossę na GPW w 2023 roku? Szanse i zagrożenia dla giełdy. Zaczynamy jednak od rynkowych stóp procentowych, ponieważ jak pierwszy wykres pokazuje, na bardzo cienkim rynku, bardzo płytkim rynku w okresie międzyświątecznym mamy do czynienia z mocniejszą falą wyprzedaży amerykańskich i w ogóle generalnie światowych obligacji. To powoduje ta rosnąca rentowność amerykańskich i światowych obligacji, że występuje presja na to, żeby sprzedawać ryzyko na całym świecie, przede wszystkim indeksy giełdowe. I to jest jeden z tych powodów, dlaczego spółki np. technologiczne zachowują się teraz gorzej niż reszta rynku, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Ale zaczynamy od rosnących rentowności, które są negatywnym zjawiskiem w krótkim terminie, które prowadzi do tego, że ryzyko raczej jest sprzedawane niż kupowane, a wczorajsza sesja była tego najlepszym przykładem, ponieważ rentowności amerykańskich obligacji wyraźnie przeszły nawet poziom 3,80. Tendencja wzrostowa widoczna od 2 tygodni jest dobrze obserwowana na wykresie. No i to jest oczywiście zagrożenie dla giełdy, ponieważ rosnące stopy procentowe sprawiają, że stopa dyskontowa przy modelach wyceny spółek giełdowych powoduje, że te wyceny są niższe. Stąd też występuje presja, żeby sprzedawać akcje na giełdzie papierów wartościowych. Więc zaczynamy od zagrożeń dla giełdy papierów wartościowych, ale zauważmy, że to jest zagrożenie raczej krótkoterminowe, a nie długoterminowe. Niemieckie papiery powielają to, co się dzieje w Australii, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Rentowności po prostu rosną bardzo wyraźnie. Natomiast wraz z tym, że rosną rentowności amerykańskich, światowych obligacji niemieckich, nie rośnie także presja na amerykańskiego dolara i cały czas euro-dolar jest nad poziomem 1,06. Czyżby dochodziło na naszych oczach do zmiany tendencji, która jest widoczna dość często w ostatnich miesiącach na rynku papierów wartościowych, na rynku amerykańskiego dolara i na rynku zachowania rentowności amerykańskich obligacji? To jest bardzo ciekawe pytanie. Wyjaśnieniem tego może być fakt, że jeżeli się okaże, że rentowności niemieckich obligacji rosną szybciej niż rentowności amerykańskich obligacji, mógłby być to czynnik fundamentalny, który sprawił, że to właśnie euro jest cały czas podtrzymywane i nie występuje już to zjawisko, które było obserwowane w większości 2022 roku, czyli że na fali rosnącej rentowności obligacji amerykańskich występowała także presja na umocnienie amerykańskiego dolara. Myślę, że w tym dysparytecie także zachowania rentowności 10-letnich obligacji między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi należy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten euro-dolar cały czas utrzymuje się nad poziomem 1,06 i nie chce tutaj wygenerować sygnałów zachęcających do umocnienia amerykańskiej waluty. Więc odpowiedź na pytanie, szanse i zagrożenia dla giełdy, w tym wypadku dla giełdy papierów wartościowych jest to szansa, ponieważ utrzymanie euro-dolara na takich poziomach sprzyja temu, żeby giełda papierów wartościowych w Warszawie nie spadała, żeby utrzymywała tendencję wzrostową. Na następnym wykresie, który chciałbym pokazać dla amerykańskiego dolara, łącznie z rentownościami, należy rozpatrywać także dolar-jena. Te rentowności rosną, więc występuje presja przeciwko jenowi japońskiemu. No i mamy naturalną korektę, która teraz już trwa po tym silnym impulsie na rzecz umocnienia jena japońskiego, który powstał po tym, jak Bank Japonii poddał się w obronie szańca na rentownościach w okolicach 0,25%. No i być może będziemy wkrótce testować górne ograniczenie tego 2-miesięcznego, 3-miesięcznego kanału spadkowego w okolicach 1,136. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. No i teraz odpowiedź na pytanie, czy Złoty Krzyż da hossę na GPW w 2023 roku? Szanse i zagrożenia dla giełdy. Myślę, że
Odpowiedź na to pytanie tkwi w zachowaniu euro-dolara, ponieważ to właśnie przepływy globalne determinują zachowanie giełdy papierów wartościowych w Polsce i także innych rynków emerging markets. Więc jeżeli euro-dolar pójdzie do góry, to bez względu na to, co się tutaj będzie działo w Polsce, no chyba że doszłoby do eskalacji konfliktu zbrojnego jeszcze na skalę taką, którą wcześniej rynek nie zdyskontował, to w takiej sytuacji wszystkie polskie aktywa zaczną zyskiwać na wartości. No i wielką szansą dla polskiej giełdy papierów wartościowych, dla GPW w 2023 roku jest zachowanie euro-dolara. Naprawdę te wcześniejsze informacje płynące z zachowania rentowności były krótkoterminowe, a teraz mamy do czynienia z średnio, a nawet długoterminowymi pozytywnymi wskazaniami, a one płyną z tego, że jest coraz bardziej prawdopodobne, że jeszcze w tym roku powstanie złoty krzyż na euro-dolarze, czyli przecięcie średniej 50-sesyjnej od dołu przez średniej 200-sesyjnej od dołu przez średnią 50-sesyjną, a to zwykle zapowiada długoterminowe odwrócenie tendencji na euro-dolarze, a na przestrzeni ostatnich 5 lat, jak to obserwujemy na następnym wykresie, zawsze takie zachowanie, ten złoty krzyż na euro-dolarze zapowiadał co najmniej roczną presję na rzecz umocnienia euro. I oczywiście, jeżeli wystąpi taka presja, wystąpi także presja na to, żeby kupować wszystkie rynki emerging markets i w takiej sytuacji giełda papierów wartościowych w Warszawie może być jednym z głównych beneficjentów odwrócenia tendencji na euro-dolarze, ponieważ moim zdaniem jest na to coraz większa szansa, że dla polskich aktywów 2023 rok będzie dobry, a głównym uzasadnieniem tej tezy jest zachowanie euro-dolara. Być może jeszcze w tym tygodniu, jeszcze w tym roku dojdzie do utworzenia złotego krzyża na euro-dolarze, który będzie zwiększał prawdopodobieństwo, że w całym 2023 roku euro-dolar będzie kontynuował tendencję wzrostową, a to zwykle sprzyja rynkom rozwijającym się. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest taką giełdą, plus inne rynki ryzyka. Więc moim zdaniem tutaj tkwi odpowiedź na pytanie, czy złoty krzyż da hossę na GPW w 2023 roku. Moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że tak będzie, chociaż przyszły rok raczej będzie korzystny przede wszystkim dla obligacji, a może w drugiej połowie dopiero dla rynków akcyjnych. No i oczywiście Warszawska Giełda Papierów Wartościowych to nie jest główny rynek emerging markets. Głównym jest oczywiście rynek chiński. I tutaj także walczymy dzisiaj dzielnie o to, żeby przebić średnią 200-sesyjną. Rynek cały czas jest w euforii na fali informacji o luzowaniach restrykcji, które mają miejsce cały czas w Chinach. Giełda rośnie. Może to dać optymizm na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na otwarciu. Natomiast czy tak się stanie, będziemy to dalej obserwować. Dzisiejsza sesja jest także sesją na test sentymentu. Nie ma dzisiaj ważniejszych danych makroekonomicznych. Łącznie z chińską giełdą obserwujmy także zachowania chińskiej waluty, która nie chce się na razie osłabiać, a to jest dobra wiadomość dla ryzyka. I Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wczoraj poddała się, nie udało się utrzymać rynku nad poziomem 1800 punktów. To może sygnalizować pewnego rodzaju słabość krótkoterminową, że sama końcówka 2022 roku przebiegnie pod znakiem raczej spadków indeksów giełdowych. No ale oczywiście wszystko jest cały czas w grze. Jeżeli rynek naprawdę szuka stopy zwrotu, to być może przede wszystkim będą kupowane polskie obligacje. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak na fali tego globalnego osłabienia cen obligacji zachowają się polskie obligacje. Jeżeli one nie będą potwierdzać tej tendencji, która jest widoczna na zachowaniu rentowności amerykańskich, tych australijskich, światowych, niemieckich obligacji, to oczywiście będzie to następny bardzo silny sygnał ku temu, żeby twierdzić, że polskie obligacje są teraz akumulowane i że jest duża szansa, że przebijemy tą średnią 200-sesyjną, która jest widoczna na wykresie. Więc dzisiejsza sesja moim zdaniem na polskich obligacjach będzie kluczowa, a też oczywiście na rynku złotego, na którym wczoraj doszło do wyraźnego impulsu przeciwko krajowej walucie, tak jakby jakieś podmioty zaczęły masowo realizować pozycje długie w polskich aktywach, licząc na to, że przynajmniej
przełom tego i przyszłego roku nie będzie korzystny dla giełdy papierów wartościowych. Też jestem ciekawy, jakie będzie uzasadnienie tego osłabienia krajowej waluty, które na razie nie jest potwierdzone zachowaniem wyprzedażą na giełdzie papierów wartościowych i na polskich obligacjach. To zjawisko występuje i na euro złotym, i na dolarze złotym, więc cały koszyk jest ewidentnie tutaj realizowany. No i oczywiście konsekwencją ruchu na amerykańskim dolarze jest także zachowanie ceny złota. Tutaj na następnym wykresie widzimy, jak Bloomberg jednoznacznie stwierdził, że zachowanie, czyli wzrosty ceny złota odpowiadają temu, że amerykański dolar się osłabia od 3 miesięcy, więc wniosek jest taki, że jeżeli euro-dolar nie będzie chciał spadać, to cena złota będzie cały czas na trajektorii wzrostowej. Widzimy bardzo ścisłe powiązanie zachowania amerykańskiego dolara, nie tylko z rynkami emerging markets, ale także z surowcami takimi jak rynek złota. Na samym złocie widzimy średnioterminową, kilkutygodniową formację klina zwyżkującego, a wczorajszy impuls potwierdził górne ograniczenie tej formacji, czyli naprawdę przywiązujmy duże znaczenie do dolnego ograniczenia, które jest teraz coraz bliżej poziomu $1800. I oczywiście dzisiaj wróci także handel na cenie miedzi. Jeżeli cena miedzi utrzyma się dzisiaj nad poziomem $8300, to myślę, że faworyzowane będą jednak te scenariusze prowzrostowe na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego też początek i w ogóle jaki będzie kształt i kierunek handlu na cenie miedzi bardzo wiele powie nam o kondycji popytu na ryzyko. Natomiast widzimy także potwierdzenie oporów na cenie ropy naftowej, więc opory w okolicach $80, wsparcie w rejonie $77 tworzą strefę, której pokonanie będzie oznaczało, że występują następne sygnały na rynku tego węglowodoru, a samo zachowanie ceny gazu widzimy, cena gazu spadła już wyraźnie poniżej 100 euro, a to jest bardzo dobry czynnik zapowiadający, że presja dezinflacyjna w Europie, także w Polsce będzie występowała. To jest oczywiście dobra wiadomość dla perspektyw dla stóp procentowych. Natomiast także ważną informacją jest to, że pomimo ataku zimy w Europie, spadek zapasów gazu jest zdecydowanie mniejszy niż miało to miejsce rok temu, więc od tej strony Europa jest ewidentnie zabezpieczona. Mamy także zatrzymanie i próbę wzrostu na cenie pszenicy, ale na razie bez tutaj sygnałów sygnalizujących, że dochodzi do jakiejś zmiany tendencji. W okolicach $900, 900 centów mamy linię szyi, takiej półrocznej linii trendu spadkowego i gdyby ten poziom został pokonany, to w takiej sytuacji byłby to pierwszy sygnał, że może być odwrócenie jakiejś tendencji. To, co nie sprzyja popytowi na ryzyko w tej końcówce roku, to jest zachowanie Bitcoina, który wczoraj spróbował wybić się z tego marazmu, z konsolidacji. Tendencja spadkowa staje się na razie faktem. Natomiast teraz ważne będzie, czy te wsparcia, które są widoczne na wykresie z ostatnich dni, będą pokonywane, zwłaszcza poziom $16 100. Jeżeli zostanie pokonany, to być może to, co się dzieje na Bitcoinie, będzie zapowiedzią jakiegoś mocniejszego ruchu, także na innych rynkach ryzyka. Na razie tylko Bitcoin sygnalizuje możliwość ataku na wsparcia, ale wspiera to, że giełdy papierów wartościowych na Wall Street zachowują się generalnie gorzej niż wcześniej zakładano. Ponieważ zakładaliśmy, że będzie końcówka roku bardzo pozytywna dla giełdy papierów wartościowych, dla ryzyka, a jak widzimy od decyzji Fedu mamy tutaj raczej do czynienia ze sprzedawaniem akcji na giełdzie na Wall Street. I w takiej sytuacji brak wyjścia nad poziom 3900 punktów raczej faworyzuje te scenariusze prospadkowe. Obserwujemy bardzo podobne zjawisko na DAX-ie. W tym wypadku ostatnie maksima plus wsparcie psychologiczne 14 000 punktów oznacza konsolidację, a jej wybicie pozwoli nam zwiększyć prawdopodobieństwo kierunku kolejnego ruchu. Dlatego obserwujmy, czy i w którym kierunku rynek dalej chce się poruszać.
I oczywiście, drodzy Państwo, na samym końcu zachęcam cały czas do materiałów edukacyjnych, żeby poszerzać swoją wiedzę. Tam na dole jest link w opisie, link także w komentarzu. Cały czas tematem jest to, czy Internet Rzeczy będzie jednym z tych tematów, która będzie szczególnie atrakcyjny w 2023 roku, czy Internet Rzeczy stanie się jednym z tych elementów, które doprowadzą do nawrotu tendencji wzrostowej zwaną hossą na Wall Street, na indeksie Nasdaq, więc warto się zaznajomić z tymi materiałami. Przypominam, tam na dole materiały edukacyjne, link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dopiero jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.